Ostatnio pod filmem ktoś z was napisał o waranach Akaturnus i tak sobie pomyśleliśmy, faktycznie jest to ciekawy temat, żeby wspomnieć coś o waranach Akaturnus właśnie, czyli waranach kolczasto-ogonowych. Nie jest to ani gekon, ani jakaś taka zwykła jaszczurka, to jest to zupełnie coś innego. Można powiedzieć gadzi piesek. Cześć, jestem Hubert. Dzisiaj przedstawiłem wam jeden z gatunków, które posiadamy w hodowli Dragonberg. Młode warana kolczasto-ogonowego będą raczej pojaźnione, będą strachliwe, będą w stanie was nawet urzeć i podrapać, nie? Ale to jest tylko moment przejściowy. One muszą się oswoić, one muszą się przyzwyczaić do nowego otoczenia, nowego miejsca. Więc nie bójcie się, jeśli wasz ogólnie waran będzie ruchliwy, będzie przestraszony cały czas. Nie zrażajcie się do tego gatunku, bo naprawdę nie warto na samym początku. Tutaj akurat mamy jednego takiego spokojniejszego osobnika, ze względu na to, że mamy go już na tyle długo, że ogarnął się tak naprawdę. Drugi z tego gatunku jest bardziej niespokojny, bardziej strachliwy. I na samym początku, jak chcieliśmy nagrać właśnie z oboma osobnikami, to na ten co chwilę uciekał. Jego nie było wręcz. A ten tutaj, jak widać, stoi. Fajnie. Jest właśnie oswojony, jest przyzwyczajony tutaj do kontaktu i widoku kamery w sumie też, w przeciwieństwie do mnie tak naprawdę. Więc zacznijmy. Może od tego, jakie terrarium one potrzebują. Terrarium, o dziwo, będzie duże. Ze względu na to, że te osobniki, jak są dorosłe, będą miały około 60 cm długości ciała, gdzie 1/3, może nawet 1/2 będzie stanowić ogon, więc w sumie prawie macie dwie jaszczurki, czyli ciałko i ogon. Takie są wielkości. Ale to nie zmienia faktu, że one są jednak ruchliwe. Są ciekawskie, lubią chodzić, lubią zwiedzać, więc terrarium będą potrzebowały przynajmniej wielkości 120×60×60. Jak widzicie, on raczej chodzi na dole. Ze względu na to, że po prostu też nie ma jak się spiąć aktualnie, ale w terrarium powinniśmy zapewnić im jakieś miejsca spinaczkowe, jakąś ściankę strukturalną, jakieś korzenie wystające, coś, po czym będą mogły się wspiąć, bo potrafią i lubią wręcz nawet sobie połazić po takich ścianach, po takich tubach, mimo że to jest bardziej typowo naziemny gatunek. Ze względu na to, że one pochodzą z Australii północnej oraz środkowej, występują tam bardzo wysokie temperatury. Myślę, że pod samą żarówką grzewczą w strefie grzewczej, powiedzmy jakaś wysoka półka, jakiś duży kamień, na którym będą mogły się one bezpośrednio wygrzewać pod tą żarówką, będzie temperatura osiągała około 40 do nawet 45 stopni Celsjusza. Nie zaszkodzi to im, wręcz przeciwnie, będą mogły strawić na spokojnie pokarm, który właśnie złapały, będą mogły się wygrzać, wyleżeć. One lubią takie wysokie temperatury, więc zapewnijcie im. Najlepiej poprzez metahalogen. Jak zaczynacie z waranami, to nawet jest lepsze wyjście dla was, żeby zamontować takiego metahalogena, który zapewnia i UVB oraz ogrzewanie. Przy próbie na przykład świetlówki UVB oraz żarówki grzewczej ciężej wam będzie zapewnić, żeby była odpowiednia ta wysokość na przykład bezpośrednio od żarówki, ponieważ świetlówka sama sobie emituje ten odpowiedni poziom promieniowania UV na poziomie około 20-30 cm. Trzeba właśnie z miernikiem patrzeć i sprawdzać, testować tak naprawdę w terrarium, jak to zapewnić. My posiadamy taki miernik bezpośrednio do mierzenia właśnie częstotliwości UV, więc dla nas to było trochę łatwiejsze tak naprawdę. Bez takiego specjalistycznego sprzętu nie będzie to takie łatwe. Więc najlepiej zamontujcie metahalogen, który zapewni to wam wszystko w jednym miejscu i będzie dużo lepszym rozwiązaniem dla osób początkujących. Terrarium, jak już wspomniałem, powinno mieć te ścianki, ale nie tylko. Ważnym aspektem też jest to, żeby miały jakieś kryjówki. No i tutaj ciekawostka. W naturze one żyją w głębokich norach, które mają niewielkie otwory tak naprawdę, dzięki czemu całe otoczenie, jak jest nagrzane w ciągu dnia i jest w naturze powiedzmy około tych 40 stopni Celsjusza temperatury powietrza, w tej norze też będzie się utrzymywała taka sama temperatura, ale z wyjątkiem, bo w nocy ona będzie raczej trzymać tę temperaturę i nie będzie ona tak diametralnie spawać, więc kiedy na zewnątrz będzie na przykład 20 stopni Celsjusza, w norze będzie około 30-35 nawet. Dlatego one wolą w nocy przesiadywać właśnie w takich norach. Ważnym też aspektem jest to, że na dworze może być
około nawet 20% wilgotności, a w tej jaskini się utrzyma jednak, to znaczy w norze w sumie, utrzyma się około 90-80%. Co też właśnie tą kryjówkę, którą zrobicie, norę, zapewnicie im właśnie, żeby miały wysoką wilgotność, ale nie tylko ze względu na to, że tak jest w naturze, ale też dlatego, żeby ułatwić im i zapobiec powstawaniu martwic. Warany mają nietypowy proces schodzenia wylinek. To znaczy nie są tak jak u gekonu, że przechodzą one całe wylinkę, tylko partyjnie. Tutaj możecie zobaczyć, tutaj ten osobnik zrzuca aktualnie ogon. Wcześniej zrzucał wylinkę z tułowia, a jeszcze wcześniej z głowy. Więc nie jest to takie regularne. Nie przestraszcie się na samym początku przygody, że o Jezus, moja szczurka zrzuca aktualnie tylko część wylinki. Co ja mam zrobić? Mam go teraz moczyć czy coś? No nie róbcie tak. Nie wrzucajcie jej do wody. Nie jest to kaczka, żeby pływała sobie i tak dalej. Faktycznie od czasu do czasu można im zapewnić jakąś kopię, ale to absolutnie nie jest w ogóle potrzebne i lepiej się nie bawić takie rzeczy. Najlepiej im zapewnić właśnie tą wilgotną kryjówkę, żeby mogły częściowo tą wylinkę zrzucić na spokojnie, bez stresu, bez niczego. Bo jeśli tego nie zapewnimy, ta wylinka będzie się odkładać, będzie ona się rolować, powstaną na przykład na pasach takie pierścienie tak zwane, które z czasem będą się kurczyć i kurczyć. Doprowadzić do niedokrwienia, do martwicy i w takim momencie waran straci najprawdopodobniej palce. Od palców się zaczyna tak naprawdę najgorzej nie schodzić sobie ta wynika z palców, więc zwracajcie na to uwagę, proszę, i jest to bardzo ważny aspekt. Jeśli chodzi o karmienie, w tym wypadku, one jedzą tylko i wyłącznie żywy pokarm, takie jak owady. Tutaj zapewnicie im coś mega ruchomego, bo są one nadpobudliwe, jako młode tym bardziej. Dorosłe mogą być powolniejsze, będą spokojniejsze, też będą bardziej kontaktowne, ale młode potrzebują się wyszaleć. I bardzo ważnym aspektem, one potrafią się szybko przetłuszczyć. Ich organizm nie jest aż tak przyzwyczajony do tego, żeby właśnie szybko chudnąć, więc one bardzo szybko się przetłuszczają i można doprowadzić do też nieszczęścia. W przypadku zdrowego osobnika będziecie mogli zobaczyć linię skóry, taką fałdkę, można powiedzieć, wzdłuż brzucha, które możecie zobaczyć aktualnie na przybitce. Jednocześnie na samej nasadzie przyogonowej możecie zobaczyć takie ale nie wiem jak to określić nawet, jak to przedstawić wam. Takie też fałdki, które rozdziela taka wklęsła linia. Wzdłuż tego kręgosłupa widać właśnie taką linię, która jest głębiona. To znaczy, że to jest zdrowy osobnik, zdrowo odżywiony. Jeśli będzie ona płaska, nie będzie absolutnie widać tej właśnie wnęki, to znaczy, że no coś jest nie tak. Musicie zacząć kombinować z tą jaszczurką tak naprawdę. Przy młodych osobnikach oraz powiedzmy jaszczurkę, które otrzymacie tylko jako peta, tak zwanego, czyli jedną jaszczurkę, która jest dla was zwierzęciem terrariowym, karmicie tylko owadami. Ale w przypadku na przykład samicy którą trzeba przygotować do rozrodu, do jaszczurki, która będzie rozmnażana aktualnie, fajnie zapewnić jej raz czas, urozmaicenie, które pomoże jej zbudować organizm, przygotować do rozrodu. Dajemy im wtedy okazjonalnie małże świętego Jakuba, krewetki, a czasem nawet mysie oseski. Co prawda, pamiętajcie, humanitarnie. Nie dajemy im żywych osesków, ani nic z tych rzeczy, tylko owady, tak naprawdę. Żeby rozmnożyć Varanus acaturnus, czyli też warana gorczastego golonowego, musimy ówcześnie je przygotować do rozmnażania poprzez zimowanie. Mierzcie temperaturę powietrza. W terrarium powinno być nawet 18-17 stopni Celsjusza. I wtedy te zwierzęta będą ospałe, będą śpiące, będą powolne, nie będą tak chętne do jedzenia. Pamiętajcie, żeby i tak im podawać tę żywność mimo braku apetytu, czy też chęci właśnie poruszania się. One powinny mieć dostarczane składniki odżywcze, żeby nic się nie stało. Podczas rozmnażania powinniśmy odpowiednio je suplementować. Pamiętajcie, to jest bardzo ważny aspekt. Przy każdej jaszczurce, nawet w sumie nie tylko rozmnażającej się, ale w szczególności takiej. Podajemy im owady z witaminami oraz z wapnem. Pamiętajcie, bardzo ważną kwestią w przypadku jaszczurek dziennych, które korzystają z UVB, nocne też potrafią, ale te, które mają bezpośrednio do czynienia z UVB, wapno powinno być bez witaminy D3.
Za to witamina multivitamina już powinna zawierać tę witaminę D3 i wtedy stosujemy mieszankę 3:1, czyli 3 łyżeczki na przykład wapnia z 1 łyżeczką witaminy. Mieszamy takie owady, trząsiemy nimi, aż są całe zalepione, oblepione, posypane tą mieszanką. Podajemy wtedy bezpośrednio jaszczurkom te właśnie owady takie zamieszane. Młodym podaję częściej, mniej więcej co drugi dzień, może nawet codziennie czasem. Za to dorosłe osobniki będą potrzebowały tego trochę mniej. Co trzeci dzień myślę, że byłoby odpowiednio, żeby dostawały owady czy też inne karmy, jakie tam dodajecie. Dymorfizm płciowy tego gatunku nie jest taki prosty. Myślę, że najszybciej w wieku 8 miesięcy, a nawet postarajcie się dłużej poczekać do takiego 1 roku ich życia. Wtedy możecie określić późne prześwietlenie i sprawdzić, czy to jest samiec, czy to jest samica. Jeśli znajdziecie hemipenicy na prześwietleniu, to znaczy, że to będzie samiec. To będą takie widoczne dwa jądereczka, które będą się wyróżniać tak naprawdę. Samce dojrzewają szybciej płciowo. Myślę, że w wieku 2 lat na spokojnie mogłyby się już rozmnażać. Samice jednak potrzebują czasu. W wieku 3,5 roku będą gotowe na to, żeby się rozmnażyć. Będą wtedy gotowe do łączenia i składania jajeczek. Samica składa średnio od 8 do nawet 20 jaj, ale to wszystko zależy od jej wieku, od tego jak dobrze jest zbudowana, jak dobrze jest suplementowana i karmiona. Takie dobrze zbudowane, dorosłe, nawet 5-letnie samiczki na spokojnie zniosą wam więcej jaj. Inkubacja jest dość prosta. Wystarczy im zapewnić 29 do 32 stopni Celsjusza nawet i wysoką wilgotność w takim inkubatorze, takim pojemniku inkubacyjnym i sam czas oczekiwania na maluchy to jest mniej więcej 120 dni. Temperatura nie wpływa raczej na płeć u młodych, więc nawet manipulacje, że wyższa temperatura czy niższa temperatura będzie określała, że wyjdzie wam więcej samców czy samiec, to tutaj przy tym wypadku nie zadziała. Nie musicie na to tak patrzeć. Ciekawostką jest to, że warany jak się inkubują, właśnie dochodzi do tego 120 dnia, to kolczasto-ogonowe najczęściej wychodzi jeden osobnik. Jak to kiedyś usłyszałem od znajomego, taki zwiadowca, który idzie na przyśpiegi. I on się jako jedyny wykluje z tych wszystkich jaj, będzie sobie chodzić, będzie sobie popytalać po tym pojemniku i po kilku, nawet do 4 tygodni ostatnie jajko jest w stanie się wykluć dopiero. Więc jak zobaczycie młodego, nie tnijcie pozostałych jaj. Zostawcie tak jak jest, pozwólcie im się doinkubować, pozwólcie im same zdecydować, kiedy potrzebują wyjść. Te szopki będą wiedziały lepiej niż wy sami. Więc najbezpieczniej pozostawić te jajka w inkubacji dalej. Jeśli chodzi o warany kolczasto-ogonowe, uważam, że nadają się do tego. Jest to mega super aktywny gatunek, który, jak już wspomniałem, trochę przypomina takie pieski. Są aktywne, są pobudzone, dorosłe osobniki są jednak spokojniejsze, ale najważniejsze są one odważne. Są one ciekawskie i inteligentne jak na jaszczurki. Więc jeśli chodzi o warany, to jest najlepszy przedstawiciel tego gatunku, tego rodzaju tak naprawdę i polecam wam poszukać, doinformować się i zainteresować właśnie tym gatunkiem. Varanus agaturus to jest jeden z najlepszych wyborów, jak możecie podjąć, jeśli jesteście w stanie spełnić wszystkie warunki, terrarium, temperaturę, zimowanie ewentualnie, czy też właśnie zapewnić taką dietę, to jak najbardziej polecam wam się zainteresować agaturnusami. Dziękuję wam bardzo za zainteresowanie, za obejrzenie tego odcinka i mam nadzieję, że zobaczymy się za niedługo. Cześć!